Są w Polsce drogi, które nie prowadzą tylko z punktu A do punktu B. Drogi, które mają swój rytm, klimat i historię. Droga, którą jadę, to właśnie jedna z nich. Wije się przez malownicze rejony Warmii i Mazur, prowadząc przez wioski, lasy i pola, które wyglądają, jakby czas się tam zatrzymał. Ale dzisiaj to nie tylko droga jest celem, bo na jej końcu czeka miejsce owiane tajemnicą i historią – Wilczyszaniec w Gierłoży. Baza Hitlera z czasów II wojny światowej, ukryta głęboko w mazurskich lasach. Miejsce, które wciąż budzi emocje i pytania. Cześć, dzisiejszą relację zaczynam z Dobrego Miasta, a moim celem jest Wilczyszaniec, kwatera Hitlera, gdzie pułkownik Stauffenberg zasadził się na życie Hitlera. Jak wiadomo, nieudany. Tam, będąc na miejscu, może mi się uda coś opowiedzieć więcej dla miłośników tych krótkich historyjek historycznych. Póki co ruszamy dalej, została nam 100. I przy okazji pozdrawiam Martę, koleżankę ze studiów sprzed 30 już, niespełna 30 lat. Opuszczamy Stare Miasto, coraz więcej cyklistów. Kierunkowskaz masz włączony. Na Jeziorany w kierunku Kętrzyna, ale jest ciepło. Droga jak do tej pory, licząc od Kwidzyna do Dobrego Miasta, można ją uznać za nudną. A jeśli coś będzie się dalej tu działo, no to popatrzymy też na to. Każdy rejon Polski charakteryzuje się inną architekturą. Na tej zachodniej flance, już tam około 100 km od granicy, architektura domów, obiektów sakralnych i tego typu rzeczy ewidentnie wskazuje na wpływy ewangelickie i germańskie i naprawdę nie odróżnia się zbyt wiele od budownictwa we wschodnich Niemczech. Tutaj jadąc na wschód, na razie przynajmniej tylko po kościołach widać, że w swojej bryle są też inne. No tutaj na razie wygląda trochę bardziej kręto. No ale na pewno nie umywa się to rejonów Kotliny Kłodzkiej, Szklarskiej Poręby, gdzie tam odrobiny za granicą po stronie czeskiej czy niemieckiej. To nie są takie zakręty. Bardzo ładny kościółek, drewniany, drewniano-murowany. Jeśli nie słyszycie mojego kuzyna Marcina, który tutaj dokonał słusznej dygresji, że wprawdzie te statystyki naprawdę mówią o tym, że najczęściej wypadki z udziałem motocyklistów są z winy kierowców samochodów, bo są wymuszenia, nie widzą nas, ale też słusznie Marcin zauważył, że prędkości utrzymywane przez motocyklistów są czasami przegięciem. I jak stwierdziliśmy już obaj, że są takie i są takie motocyklisty. Piękny zakręt. Gowol. Kręta droga, to chyba każdy lubi. Zaraz zobaczymy, jak ona kręta się okaże. Kamera jest włączona, więc może będzie można puścić to bez cięć. Naprawdę kręto. No te są najfajniejsze.
No, tu 60 to wydawało się. No, zobaczcie, normalnie jak w górach. No i to jest najgorsze, co się może zdarzyć. Masz takie fajne zakręty, a tu cię się stanie ten samochód, nie? Który spowalnia, ale no naprawdę fajna droga tutaj. Czyli do tej pory można powiedzieć była nuda, ale teraz jest całkiem fajnie, nie? No i ten oczywiście zaznaczę wam w komentarzach pineskę do tej drogi, żebyście mogli na nią trafić. No machaj go, machaj. Jesteś mistrzem prostych przecież. Ale faktycznie zgadzam się z tym, że znak mówiący, że będzie kręta droga, była taka. Te bloki, które widzicie, no to są takie typowe dla Enerdówka. A jesteśmy w Jezioranach. Który? Aha. I ten kościół w oddali. Po lewej stronie był sklep RTV AGD. O, jaki ładny ryneczek klimatyczny. Tak. Nie, dalej jeszcze. Po lewej stronie był sklep RTV AGD. Tu teraz dopiero u mnie pokazuje. Po lewej stronie był sklep RTV AGD. I widać taki dość duży, świeża dostawa towaru. No bo pewnie tu nie ma Media Expertu jeszcze. I dobrze, że nie ma, bo ależ klimatyczne te jeziorany. Co, taka? No. Bardzo fajna mieścinka. Ty no gdzie jedziesz? Widzisz, że tam jest, że jest zakaz. Widzisz, jak się przydają umiejętności z kursu? Mnichowo. Czyli do samego Reszla nie dojedziemy, ale być może, kto wie, czy w ogóle dojedziemy do tej Świętej Lipki. To będzie dalej droga 593, tak. Mrągowo, Kętrzyn. Tak, tu, że my to tak. O, jesteśmy w Świętej Lipce. Parking Sanktuarium. No, ale nie będziemy tu zostawiać motocyklu. Zresztą, no tam masz, zobacz, nie? Byłem już tu kiedyś. Pamiętam, jeszcze mój tata żył, a to było 21 lat temu. No to już
Z 25 lat temu byłem tu. Tak, to było w 2000 roku. Sanktuarium Świętej Lipce i podjedziemy tam sobie. Czekaj, tam samochody stoją, więc zjedziemy tutaj. Proszę, Święta Lipka w całej okazałości. Spróbuję tak tutaj zajechać, żeby coś było widać. To musimy tędy wrócić, co wjechaliśmy, wiesz? Zawrócę. Ale nie, to trzeba jechać albo się zatrzymywać i rozbierać. Nie, no jest dzisiaj taka temperatura, słuchajcie, moi drodzy, że staje się na 30 sekund i po prostu zaczyna się lać spod kopuły, nie? Jedziesz? Jedziesz. Parkingów tutaj jest dużo, bo na pewno w okresie wakacji i w czasie weekendowym to tutaj ludzi się wielu zjeżdża. Pachniemy nie za dobrze w tym upale, ale dotarliśmy do Wilczego Szańca i od razu dwie informacje. Parking dla za motocykl 10 zł, wejście 25 zł. Jeżeli chcesz mieć audioprzewodnika, to kolejne 10 zł od osoby. Mówiono, że warto. Ja też sądzę, uważaj, nie potknij się. Uważam, że warto. Czy same atrakcje będą fajne tutaj, to się dopiero okaże, co wy też również za chwilę zobaczycie. Tak jak mówiłem, można za 10 zł dostać audioprzewodnika z takimi rozjechanymi słuchawkami, których się nie da naprawić chyba, no bo pewnie codziennie używane po 1000 razy. Z takim to urządzonkiem wystarczy tylko wcisnąć przycisk okrągły i zacząć od tej mapy. Czy zdajecie sobie sprawę, że Hitler miał pseudonim partyjny Herwolf, pan Wilk, i stąd nazwa tego miejsca Wilczy Szaniec. Od 1941 roku do 1944 do 20 lipca, do momentu, kiedy to właśnie Klaus von Stauffenberg dokonał tutaj zamachu na Hitlera. Hitler tu bardzo często przebywał w towarzystwie swoich oficjeli, stąd bardzo często wydawał rozkazy dotyczące jego działań wojennych, czy też działań Wehrmachtu, jak również wszystkich spraw związanych z kwestią wyniszczenia narodu żydowskiego. A dzisiaj to Wilcza Jama, restauracja. Podobno mają tu super pierogi. Za ile, to się za chwilę okaże. Wchodzimy do najbardziej strzeżonej strefy ochrony samego Führera, który no cudem uniknął śmierci w czasie zamachu, tylko przez przypadek, a ten przypadek sprowadzał się do tego, że okna w budynku, w którym odbywała się narada, były otwarte, i przypadek również sprawił, że teczka, w której znajdował się ładunek wybuchowy, znajdowała się pod stołem, masywnym stołem, została przesunięta dalej od Hitlera i ten stół praktycznie ochronił
Führera przed tą pierwszą falą uderzeniową. Stauffenberg jako jeden z głównych działaczy ruchu oporu przeciw Hitlerowi, no już tego samego dnia został schwytany w Berlinie i rozstrzelany. I tak traktowano go honorowo, bo zazwyczaj zdrajców wieszano, a jednak on dla samej Rzeszy niezłe uzyskał osiągnięcia, walcząc w Afrika Korps. Tam w wyniku odniesionych ran stracił oko, stracił rękę, dłoń prawą i 2 palce lewej ręki, po czym przyjechał tutaj do Europy i pracował w Wehrmachcie. Zamach na Hitlera oficjalnie nosił kryptonim Walkiria. Walkiria to też tytuł filmu poświęconemu tym zdarzeniom. Tylko z przekazów historycznych wynika, że Stauffenberg, Klaus von Stauffenberg to był człowiek bardzo postawny, wysoki, barczysty, a w tym filmie Stauffenberga zagrał Tom Cruise, który jest niższy ode mnie. Taki może jak Marcinek troszkę. Ale szczuplejszy. Ale robotę robi, nie? Na pewno. Ja też robotę robię. No. Kurczę, ile tu jest żelastwa w te mury wplątane. No tak, to musiało wytrzymać ewentualne bombardowania. Ale zagrożenie, jak widać, nie przyszło z zewnątrz w tym miejscu na Hitlera, a od wewnątrz, przez jego własnych ludzi. Ale to byli ludzie, którzy naprawdę chcieli zakończenia wojny i zakończenia tych wszystkich spraw związanych z kwestią żydowską i ogólnie chcieli zakończenia wojny. Czy to by realnie polepszyło sytuację Europy? No byłoby to prawie o rok wcześniej niż wojna się faktycznie skończyła. Na pewno mniejsze szkody Niemcy jako naród by ponieśli, ale jak wiemy, zostały one odbudowane dość szybko dzięki napływom finansowym z zachodu i zza oceanu. Mówienie, że my jako Polska nie mieliśmy kolaborujących oddziałów wojskowych, nie jest do końca prawdą, bo Narodowa Policja Państwa była formacją, która posiadała broń. Ta formacja policyjna gdzieś tam działała, nie państwa. Oni brali udział w bitwie. Co roku zgłaszało się dobrowolnie na wierność ESA. W 29 roku w październiku wydał rozkaz, i tam byli policjanci, którzy przejmą, wiedzą. Czy warto odwiedzić Wilczyszaniec w Gierłoży? Na pewno ci, którzy interesują się historią II wojny światowej, znajdą tu wiele ciekawostek dla siebie. I na pewno warto wziąć to urządzenie, jeśli nie żywego przewodnika, bo bardzo fajnie, ciekawie tutaj ten automat opowiada i jest skonstruowany tak, że dochodząc do poszczególnych miejsc, mówi o tych miejscach.